Ze swojej strony też serdecznie wszystkich witam z magnificencją na czele. Dziękuję za to, że kolejny raz mogę występować na uniwersytecie. To dla mnie jest zawsze wielkie wyróżnienie i bardzo sobie tę możliwość cenię. Duszpasterze akademiccy są ludźmi przewrotnymi, więc kiedy się ze mną umawiali 2 miesiące temu, to mówili: proszę coś powiedzieć o wolności z perspektywy historyka. No tak sobie chodziłem z tym, co by tu powiedzieć o wolności z perspektywy historyka, i było to do wczoraj. I opatrzność Boża sprawiła, że odprawiałem Eucharystię, na którą przychodzą studenci, i wtedy się dowiedziałem, że ten temat jednak brzmi inaczej. I że temat, który mi zadano ponoć, brzmi: czy można być wolnym w Kościele. Więc traktuję to pytanie postawione mi wczoraj jako swego rodzaju poważną prowokację. I postaram się w ciągu 3 kwadransów mimo wszystko do tego pytania się odnieść i nie będę przed nim uciekał. A ewentualnie później będzie druga część na jakieś możliwe dopowiedzenia. Więc czy można w Kościele być wolnym? Odpowiedź powinna być, wydaje się, oczywista. I najpierw za tę odpowiedź powinno nam starczyć doświadczenie wolności, jakie mają ludzie, którzy w życiu spotkali Jezusa Chrystusa. Jednak bym zaczął od tego, bo Kościół bez Jezusa Chrystusa jest instytucją bez sensu. W każdym razie on się sam przez siebie w żaden sposób nie tłumaczy. Natomiast nawet nie analizując tekstów od strony teologicznej, tylko tak jak może to zrobić historyk, kiedy analizujemy teksty Nowego Testamentu już, to doświadczenie wolności ludzi, którzy mówią, że doświadczyli w życiu spotkania z Jezusem Chrystusem, jest czymś, co się narzuca. 2 takie przykłady, które dają mi się szczególne, to jest najpierw przykład świętego Pawła, który pisze swój drugi list do Tymoteusza, pozostając w więzieniu rzymskim. I w tym liście stwierdza wprost, że owszem, on jest w kajdanach, ale słowo Boga nie uległo skrępowaniu. Jest człowiekiem, który przeżywa ten moment w absolutnej wolności ducha. I do dzisiaj, jak ktoś ma możliwość i wchodzi do tego więzienia, ono się znajduje w Rzymie pod kościołem Santa Maria in Via Lata, no to właśnie na kolumnie, która w tym więzieniu ciągle jeszcze pamięta czasy świętego Pawła, został wyryty w języku łacińskim ten napis: słowo Boga nie uległo skrępowaniu. Zresztą w tym liście Paweł ma też odwagę napisać, że czuje się jako człowiek wolny, który został wyrwany z paszczy lwa. I oczywiście tą paszczą lwa nie jest w żadnym wypadku paszcza Nerona, bo z niej nie został wyrwany. Natomiast jest to paszcza szatana, który, jak w innym miejscu czytamy w jego tekstach, chodzi wokół nas i ryczy i chce nas przerazić. Ale Paweł jest pewien, że szatan niczego z nim nie jest w stanie ugrać w tym więzieniu. I że przede wszystkim jest człowiekiem wolnym od nienawiści, od jakiejkolwiek chęci odwetu. I niezależnie od tego, jaka jest jego zewnętrzna kondycja, on jest absolutnie wolnym człowiekiem. Drugi przykład, który jest bardzo ważny do przywołania, to jest przykład niewolnika, którego Paweł ochrzcił, niewolnika o imieniu Onezym.
tego niewolnika odesłał do jego pana, który miał na imię Filemon. I razem z niewolnikiem Paweł przekazał Filemonowi swój list, bardzo piękny, jedno z najkrótszych jego pism. No ale to, co jest charakterystyczne, Paweł nie wzywa Filemona wcale do tego, żeby w sposób prawny wyzwolił Onezyma. Do niczego takiego go nie zobowiązał, natomiast mówi wyraźnie, żeby go przyjął jako swojego brata. To rozstrzygnięcie trzeba mieć dobrze w pamięci, kiedy się czyta wielkie teksty Pawła z jego wielkich listów, gdzie mówi: nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego. W tym stwierdzeniu nie ma wezwania do żadnej rewolucji społecznej, natomiast jest przekonanie, że ci ludzie, którzy są ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, odnajdują w sobie taką godność, która jest nieusuwalna przez żadne zewnętrzne konteksty, włącznie z tak zasadniczym, jak to, czy ktoś jest niewolnikiem, czy wolnym człowiekiem. Więc to są ludzie, którzy pokazują, jaką wolność uzyskuje człowiek w Jezusie Chrystusie, i stąd Paweł w liście do Galatów zapisuje jeden z najbardziej znanych jego tekstów: do wolności wyswobodził nas Chrystus. Do wolności wyswobodził nas Chrystus. To jest jeden moment możliwej odpowiedzi, która, tak jak powiedziałem, wydawałoby się, że jest oczywista. Czy w Kościele można być wolnym człowiekiem? Drugi moment jest stosunkowo nam bardzo bliski, mianowicie bierze się stąd, że my wszyscy prawie, jak tu jesteśmy, no to albo wyrośliśmy, albo spędziliśmy większość życia w Kościele po Soborze Watykańskim II i choćby po papieżu Janie XXIII. Ja tak patrzę po sali, nie jestem najmłodszy, ale w tym gronie, ale Jana XXIII pamiętam jak przez mgłę, bo właściwie pamiętam go już tylko ze zdjęć. Nie mam prawa znać Jana XXIII z autopsji. To znaczy, że całe życie mi przeminęło dotychczasowe już w tym kościele, który w dużej mierze narodził się z pontyfikatu tego wielkiego papieża. I tu można by bardzo wiele mówić, ale chciałbym tylko przytoczyć i przypomnieć Państwu jego wielkiej encyklice Pacem in Terris. Kto tej encykliki jeszcze nie czytał, to bardzo serdecznie namawiam każdego, by po nią sięgnąć. To jest encyklika z 1963 roku. Pacem in Terris. I właściwie cała pierwsza część tej encykliki jest poświęcona prawom człowieka. Tych praw człowieka Jan XXIII wylicza 9, choć każde z nich można jeszcze rozpisać na konkretne, już bardziej szczegółowe prawa. Więc pierwsze z tych praw to jest prawo do życia i do godnego człowieka poziomu życia. To bardzo ważne. Drugie prawo do korzystania z wartości moralnych i kulturalnych. To jest bardzo szerokie prawo. Mówi o tym, że na przykład mam prawo do dobrej swojej własnej opinii, ale mam też prawo do poznawania prawdy. Mam prawo do wypowiadania własnych poglądów. Mam prawo do własnej twórczości artystycznej, do dostępu do informacji. No i w tym miejscu trzeba powiedzieć też, w tej części praw człowieka mam prawo do wykształcenia i do zdobywania wiedzy. Trzecie prawo do wyznawania i praktykowania wiary zgodnie z wymogami prawego sumienia. Czwarte prawo do wolnego wyboru stanu życia
i do swobody życia rodzinnego. Więc tu znowu jest ileś konkretnych bardzo rzeczy, które się na to prawo składają. Dalej są prawa w dziedzinie gospodarczej. Potem kolejne do zrzeszania się. I tu papież przypomina podstawę tego prawa do zrzeszania się. Tą podstawą jest społeczna natura człowieka. Dalej papież mówi o prawie, to trzeba dzisiaj przypomnieć na pewno, do emigracji i do imigracji. I nazywa to prawo nienaruszalnym prawem człowieka. Kolejne prawo do udziału w życiu publicznym. I to, co jest bardzo ważne, do udziału w życiu publicznym jako podmiot tego życia, a nie jako przedmiot. I w końcu, to jest 9, do obrony swych praw, czyli te wszystkie prawa wyliczone kończą się prawem do ich obrony. Ta encyklika Pacem in Terris, ona potem ma swoją kontynuację w całym nauczaniu Soboru Watykańskiego II, a potem, no to już jest oczywiste, także kolejnych papieży po tym soborze. Więc mamy katalog tego, co nazywamy wolnościami człowieka. To jest wolność człowieka rozpisana na konkretne ludzkie prawa. Jeśli by się pytać, czy w nauczaniu Jana XXIII, a potem całego już Kościoła po tym papieżu, czy jest jakaś granica postawiona tej wolności, to oczywiście Jan XXIII mówi, że te granice zna i że tą granicą jest ludzkie sumienie. Więc każdego z tych praw człowiek ma prawo dochodzić, respektując wymagania własnego sumienia. W każdym razie wybrałem te 2 punkty odniesienia, czyli sam początek właściwie dziejów Kościoła, apostoła Pawła i jego nauczania, z drugiej strony Jana XXIII, czyli właściwie to, co jest jakąś na ten moment ostatnią, bardzo piękną kartą Kościoła odnowionego po Soborze Watykańskim II. Wybrałem te 2 karty, żeby powiedzieć, że wyglądałoby na to, że ta prowokacja jest nieudana, tak? I że wydawałoby się, że odpowiedź jest oczywista, tak, w Kościele można być wolnym. I wszystko byłoby bardzo proste, gdyby nie to, że w ciągu 20 wieków Kościoła, może nie całych 20, może 17, było dość faktów pokazujących, że te wszystkie prawa i zasady nie były szanowane wewnątrz Kościoła. My nieraz na takie pytania właśnie, jak to postawione przez naszych duszpasterzy akademickich, odpowiadamy na skróty, bo nam ten skrót bardzo odpowiada. Znaczy, bardzo jest sympatyczny Kościół odnowiony w epoce Soboru Watykańskiego II. Oczywiście nie oznacza, że jest bezgrzeszny, bo nieraz grzeszy strasznie, ale na poziomie tego, czego naucza, zapewne jest bardzo atrakcyjny. I bardzo atrakcyjne są początki Kościoła do początku wieku IV, ale gdyby te 2 klamry miały starczyć za całą odpowiedź, to byśmy zrobili dość nieprzyzwoity skok nad tym, co jest w środku, między tymi 2 epokami. Ja pamiętam taki moment, kiedy mnie poproszono o duży artykuł na temat właśnie stosunku Kościoła do niewolnictwa. Co w tym, przy takim wykładzie, jaki mamy o wolności w Kościele, no to akurat myślę, że taka dygresja może być przywołana.
Najprościej to jest powiedzieć, no przecież zawsze Kościół walczył z niewolnictwem, nie? No, tymczasem jak się przyjrzeć tym faktom, to wcale nie walczył. Wcale nie walczył. Paweł nie walczy z niewolnictwem. Paweł, który mówi, nie ma niewolnika ani wolnego, albo Paweł, który odsyła Onezyma do Filemona, nie zmienia struktur społecznych, tylko się w nie wpisuje. Przekonany, że nawet w tych strukturach, jakie są, społecznych, człowiek może być nowym stworzeniem. I może być uczniem Chrystusa, będąc niewolnikiem. Co więcej, jego Pan może być uczniem Chrystusa. A oni razem mogą być braćmi. Takie było myślenie Pawła. Kiedy zastanawiałem się dlaczego, to zapewne częścią odpowiedzi jest choćby taki jeden z dekretów Oktawiana Augusta, który postanawia, że rzymski obywatel w testamencie nie ma prawa wyzwolić więcej jak 100 niewolników, umierając. Więc ten dekret pokazuje masowość niewolnictwa w czasach świętego Pawła. Nie wolno wyzwolić więcej niż 100. Nie? To znaczy, ilu ich było. I teraz stanąć przed takim społeczeństwem i powiedzieć, tak, zacznijmy od tego, że zniesiemy niewolnictwo, byłoby nie tyle rewolucją, co jakąś pewnie śmiesznością. Pawła można zrozumieć, natomiast niektórych rzeczy później już nie za bardzo idzie tak łatwo pojąć, a może najtrudniej jest pojąć długość tego procesu, w którym Kościół się wreszcie zmierzył z takim zagadnieniem, czy człowiek może być traktowany jak rzecz, którą można sprzedać, kupić, podarować i tak dalej. No właściwie w połowie wieku XIX wydarzyło się takie ważne zapytanie postawione przez biskupów brazylijskich, gdzie właśnie wyzwolono niewolników. W państwie dokonano takiej zmiany społecznej i wtedy episkopat zareagował pytaniem do wtedy jeszcze Kongregacji Świętego Oficjum, czy niewolnictwo jest czymś niedopuszczalnym i sprzecznym z zasadami chrześcijańskimi. I odpowiedź, która została udzielona przez Kongregację Świętego Oficjum, była taka, że niewolnictwo jest dopuszczalne, byle było z godziwego tytułu. Ciekawe, jaki jest godziwy tytuł, żeby człowieka zredukować do rzeczy. Więc ten proces trwa dość długo. To, że my dzisiaj w Kościele po Soborze mówimy, rzecz jest dla nas oczywista, nikt się nie zastanawia w ogóle nad tym, to nie oznacza, że Kościół był taki zawsze. To ma być głos historyka, więc ja powiem, że jako historyk Kościoła miałem zawsze w życiu tylko jedną ambicję. Nie miałem żadnych poważnych ambicji. W ogóle niewiele chciałem nauczyć swoich studentów, ale chciałem ich nauczyć jednej rzeczy i wyłącznie jednej, mianowicie tej, że Kościół ma historię. I wiem, jak to brzmi, ale niektórym się wydaje, ludziom, że Kościół gotowy spadł z nieba ze wszystkimi tymi formami, jakie ma dzisiaj. Nie spadł gotowy z nieba, a nieraz ten proces odkrywania prawdy przekazanej mu przez Chrystusa trwał wiekami. I zapewne wcale jeszcze nie jest zakończony. I jak Pan Bóg nam pozwoli z góry popatrzeć na jakieś takie wykłady na Uniwersytecie Łódzkim za 2 wieki, to też pewnie się uśmiejemy jeszcze. To znaczy z samych siebie wtedy zapewne. Oczywiście nie chcę teraz opowiadać o wszystkich faktach, którymi jakby Kościół zaprzeczał choćby owemu katalogowi praw wypisanemu przez świętego Jana XXIII, bo na to nie ma tyle czasu, ale chcę przywołać, myślę, 3 wystarczające przykłady. Każdy z nich jest jakoś tam, myślę, słuchaczom znany. Pierwszy przykład
warty przywołania, to jest tak zwany syllabus errorum, czyli zbiór błędów ogłoszony przez papieża Piusa IX. Zrobił to w roku 1864, dołączając ów syllabus errorum do swojej encykliki zatytułowanej Quanta Cura. To jest zbiór 80 zdań, które papież uważa za niedopuszczalne. Część ich uważa za wprost heretyckie, część uważa za błędne, część uważa za niebezpieczne. Pewnie jest tak, że z wieloma tymi zdaniami i z ich potępieniem można się spokojnie zgodzić, ale z całą pewnością nie ze wszystkimi. No, poczynając od tego na przykład, że papież uważa zdanie prawo do wolności wyznawania religii, którą człowiek uznał rozumem za prawdziwą, papież uważa to zdanie za niedopuszczalne. Zresztą w encyklice Quanta Cura pokazuje źródło tego nauczania. To jest Grzegorz XVI, papież pierwszej połowy XIX wieku, który ten pogląd o wolności religijnej określa łacińskim terminem insanitas, no, to znaczy tyle, co tak delikatnie powiedzmy brak zdrowego rozsądku. Albo rozumność inaczej, żeby tak użyć kategorii dzisiejszych. Jeśli przeczytać spokojnie te 80 zdań syllabusa, to na koniec warto sobie postawić pytanie, jaki ten zbiór pokazuje Kościół. Co to za Kościół jest, który sporządza zestawienie takich 80 zdań? Odpowiedź, myślę, można by oddać takim cytatem z wielkiej klasy teologa, niedawno zmarłego, takiego angielskiego duchownego, który życie spędził właściwie w Austrii, ale też był jednym z najbliższych współpracowników papieża Franciszka, choć rzadko kiedy lądował na afiszach. Są tacy ludzie, którzy powinni dostać Oscara za rolę drugoplanową. To ten człowiek, o którym myślę, akurat gdy chodzi o scenę kościelną, absolutnie na takiego Oscara zasługuje. To jest ksiądz Peter Hocken, wielkiej klasy teolog. I kiedy Hocken mówi o Kościele XIX-wiecznym, to mówi tak, że to jest Kościół defensywny, apologetyczny i trzecie słowo wojujący. Wojujący. Ale to, że jest wojujący, wynika właśnie z tego, że jest defensywny. To znaczy, że jest gdzieś postawiony pod ścianą, jest gdzieś zagoniony do kąta i ponieważ odczytuje całą sytuację i siebie samego w ten sposób, że jest bez przerwy atakowany, no to się broni. I broni się właśnie w taki sposób wojujący, to znaczy tupie i mówi, to jest źle, i to jest źle, i to też jest źle, i to jest błąd, a to jest w ogóle niedopuszczalne, a to jest herezja, a kto tak twierdzi, to anatema i wynocha. I to jest pewien styl Kościoła, którego pełną świadomość miał papież Jan XXIII, kiedy zwoływał Sobór. Absolutnie pełną świadomość i wprost o tym mówił, zwołując Sobór, że to jest sposób funkcjonowania Kościoła, który nie ma racji bytu. Nie wolno go w żaden sposób przedłużać i całą taką właśnie narrację, która jest mnożeniem anatematyzmów, właśnie w takiej konstrukcji apologetyczno-agresywnej, to mnożenie anatematyzmów niczemu dłużej nie służy. Sprawia tylko jedno, że między Kościołem a nowoczesnym światem rośnie coraz to większa i większa przepaść i za chwilę nie będzie w żaden sposób
przez żadną z tych stron do pokonania. Więc nie da się zrozumieć sylabusa bez umieszczenia go w kontekście historycznym tego XIX wieku, kiedy Kościół z papiestwem włącznie, a może nawet najpierw z papiestwem, poczuł się absolutnie zaatakowany, burzony, niszczony, a wszystko to się, tak było to czytane przez Kościół, wszystko to się działo w imię XIX-wiecznego liberalizmu narodzonego z francuskiej rewolucji. Więc ten Kościół postawiony pod ścianą broni się, wojując z tezami, które w tym świecie stają się coraz to bardziej i bardziej oczywiste. Czego ostatecznie broni Pius IX w sylabusie? On tak naprawdę nie broni wprost Ewangelii. On broni pewnego modelu Kościoła, który zapewne temu papieżowi był jedynym modelem znanym. Modelem, w którym on sam czuł się bezpieczny. Ten model został radykalnie zakwestionowany. Ten model, nie potrzebowalibyśmy nie trzech kwadransów, tylko potrzebowalibyśmy 3 semestrów, żeby o tym modelu opowiedzieć. Pewnie by się nigdy nie wydarzył, gdyby nie cesarz Konstantyn, który zdecydował się na łożu śmierci przyjąć chrzest, ale wcześniej zostać katechumenem chrześcijańskiego kościoła. No i potraktował chrześcijaństwo tak jak wcześniej, przed tą decyzją traktował wszystkie pozostałe religie w cesarstwie. Wszystkie religie traktował z wysokości swojej godności, która brzmiała w ten sposób, że on jest najwyższym kapłanem wszystkich religii. I nie widział najmniejszego powodu, dla których nie miałby być też najwyższym kapłanem w chrześcijaństwie. Człowiekiem, który się za to chrześcijaństwo czuje odpowiedzialny. To miało swoje rozmaite wymiary. Pozytywne są takie, że do dzisiaj chodzimy po kościołach, które Konstantyn stawiał, obdarzając Kościół bez umiaru. Fundacje Konstantyna są takie, że to widać, że to cesarz stawiał, a nie ktoś inny. Za tymi fundacjami poszły rozmaite decyzje prawne, finansowe. Kościół zaczął mieć własność. To wszystko się zebrało potem w takim motywie pewnej legendy, która się nazywa Donacja Konstantyna. Sam Konstantyn nigdy tego nie dokonał, tylko zrobił to pośmiertnie po 4 wiekach. Przeszło. Ale ta donacja wiele pokazuje, sama ta legenda bardzo dużo pokazuje, że właśnie, że to w czasie Konstantyna zaczęło się to wymieszanie porządku ewangelicznego z porządkiem doczesnym. Mówię wielkimi kwantyfikatorami, bo nie możemy w tej chwili tego robić inaczej. I dość szybko, myślę, w Kościele się zorientowano, że to jest rodzaj puszki Pandory. To kardynał Urs von Balthasar tak nazwał tak zwane państwo kościelne. Puszka Pandory. To bardzo ładnie wygląda takie cacuszko. W VI wieku, pod koniec VI wieku, kiedy papieżem był mój kochany patron Grzegorz Wielki, rzymski Kościół był największym posiadaczem ziemskim w Italii. Nikomu to nie przeszkadzało, ponieważ Grzegorz Wielki wydawał zasadniczo te pieniądze na cele charytatywne. Ale nie zawsze tak miało być potem. Potem dochodziło do takiego myślenia, że właściwie ten stan posiadania jest gwarancją niezależności Kościoła. Czyli zwłaszcza w Europie, która stawała się coraz bardziej i bardziej feudalna, co gwarantuje papieżowi autorytet, z którego wysokości on może rozmawiać z władcami tego świata? No co? No to, że też jest władcą tego świata. Więc to uwikłało Kościół w grę polityczną,
i papieże w tej grze uczestniczyli aż po wiek XIX. Ale ten Kościół oparty o państwo, oparty o prawo, Kościół, religia chrześcijańska, która jest traktowana jako religia jedyna, słuszna, ubezpieczona prawem, podparta poparciem władców, w Europie absolutnej, tak? Jedno prawo, jeden król, jedna wiara, jedna religia. Nie? To jest myślenie powszechne. Teraz ten cały model, on został zburzony rewolucją francuską i wiekiem XIX. Myślę, że postać najbardziej dramatyczna to jest postać Piusa IX, który sam, zanim został papieżem, miał cały szereg poglądów liberalnych. Był bardzo otwarty na ten nowy nurt myślenia. No dobrze, ale jako papież musiał się zmierzyć z rewolucją w państwie kościelnym. A potem musiał z tego państwa uciekać, nie, zostać wygnańcem. Potem do tego Rzymu wrócił, ale wrócił nie witany serdecznie przez swoich wyznawców, tylko wrócił na bagnetach francuskich i austriackich. To mało wygodne jest siedzieć na czymś takim. Nie? A wszyscy we Włoszech mieli jedno pytanie. Kim papież jest? Czy papież jest głową Kościoła, czy papież jest jednym z książąt? I dali Bóg, przynajmniej ja bym się nie ośmielał udzielić odpowiedzi na to pytanie. Ale to jest pewien model funkcjonowania Kościoła, który się gdzieś zaczyna od Konstantyna, jest potem bardzo mocno podbudowany przez Karola Wielkiego, potem jest jakby przewrócony w pewien sposób przez papieży takich jak Innocenty III, ale przewrócony tylko o tyle, że to nie papież się opiera o króla, tylko król jak chce, to się może oprzeć o papieża, ale papież jest tym, który ma największą władzę i kościelną, i doczesną. I kiedy to zostaje zakwestionowane, nie, ten Kościół, który nie wie, jak się teraz odnaleźć, broni tego modelu, a broni w ten sposób, że ekskomunikuje wszystkie pojawiające się nowe poglądy. Dwa inne przykłady, które są konieczne tutaj do przywołania, zresztą ze sobą są powiązane, to jest inkwizycja i indeks ksiąg zakazanych. Ktoś może, właścieśmy mówili o tym, że Jan XXIII mówi wolność poglądów, ich wypowiadania, formułowania, wolność poznawania wiedzy, mamy indeks ksiąg zakazanych, jeszcze był za Jana XXIII i on go nie zniósł. Mimo że zapisał to prawo jako prawo człowieka, to ze zniesieniem indeksu Kościół czekał do innego świętego, którym był święty papież Paweł VI. Od roku 1558, bo wtedy został sformułowany pierwszy rzymski indeks, po rok 1948, bo wtedy został po raz ostatni uzupełniony, 1948. Na indeksie się znalazło około 8 000 pozycji, a niektóre pozycje to jest imię i nazwisko autora. To znaczy cała twórczość lądowała na indeksie. I że to nie są takie proste rzeczy. Przykład, który mną osobiście najbardziej wstrząsa, to jest przykład papieża Leona XIII. Leon XIII to jest papież, który zapowiada tę zmianę, jakiej żeśmy się ostatecznie doczekali, czyli zmianę soborową i posoborową. To był papież wielkiego otwarcia, Leon XIII. Otwarł archiwa na przykład watykańskie badaczom, także niewierzącym. Jak ktoś jest uczciwym historykiem, niech siedzi w archiwum watykańskim i pracuje. Przed Leonem XIII nie do pomyślenia, po Leonie XIII tak. Człowiek wielkiego otwarcia. Więc za Leona XIII w roku 1900 na indeksie umieszczono nowych 1600 pozycji. I to nie jest tak, że papież je wyszukiwał, nie. Ale to jest tak, że ktoś tę decyzję podpisał jego imieniem. Leon XIII, 1600 pozycji. I my mówimy o czymś, co
czego konsekwencje nie sprowadzają się tylko do tego, że jest indeks i nie wolno czytać. Bo jeszcze jest pytanie, co jest na indeksie. Na indeksie na przykład nigdy nie znalazł się Młot na czarownicę. Na indeks nigdy nie trafił żaden podręcznik inkwizytora. A w pierwszej redakcji indeksu, w tym roku 1558, na indeksie się znalazło 29 tłumaczeń Biblii na języki narodowe. I wiecie Państwo, to jest tak, skąd się te tłumaczenia wzięły na indeksie? No stąd, że w ogóle tłumaczenie Biblii było czymś niedopuszczalnym. Z takiego przekonania, że Pan Bóg mówił uczciwie w 3 językach, a reszty języków zasadniczo nie lubi, nie posługuje się nimi. Od tego jest greka, łacina i hebrajski, żeby wiedzieć, co Pan Bóg ma do powiedzenia. A po stronie kościelnej myślenie jest takie, kto ma czytać Biblię? No duchowni, bo znają łacinę. A jak duchowny nie zna łaciny, chciałby czytać Biblię w języku swoim narodowym, a to zostanie ukarany za to, że nie zna łaciny. Jemu nie wolno czytać tłumaczenia. I to jest myślenie w XVI wieku. Tak? Miną 2 wieki i w Kościele będą takie najpierw pojedyncze dość głosy ubolewające, że ludzie nie znają Biblii. No tylko skąd ją mieli znać? Nie? Nawet gdyby chcieli czytać, to im czytać nie było wolno. Bo jak ją mieli czytać? Inkwizycja to jest następna tego samego typu struktura. Ale ja wcale nie chcę w tej chwili opowiadać Państwu o tym, ile procesów inkwizycja przeprowadziła na świecie, bo nie tylko w Europie, i ile ma na swoim sumieniu ofiar. Bo w tej chwili chodzi mi o coś kompletnie innego. Chodzi mi o pewien mechanizm działania i myślenia, który się za tym zjawiskiem kryje, za tą strukturą kryje. Znalazłem XIX-wieczny tytuł pracy doktorskiej bronionej w Rzymie. Bardzo mnie zaintrygował. Teza doktorska, którą człowiek bronił, i to dedykuję wszystkim tu obecnym kanonistom i kilku teologom. Mianowicie ona brzmi tak. Kto w sytuacji, gdyby Kościół nauczał, że istnieje 4. osoba Trójcy Świętej, uparcie negował takie nauczanie, może być z tego powodu nazwany heretykiem. Tak? Czyli jest Kościół, który wykłada doktrynę i jeśli Kościół w tym wykładzie powie, są 4 osoby Trójcy Świętej, to niezależnie jak to idiotycznie brzmi, jest wystarczającym powodem, żeby tego, kto się nie zgadza z Kościołem, uznać za heretyka. Więc obronił ten doktorat. Obronił. Jesteśmy w XIX wieku i jest tego rodzaju uzasadnienie działalności inkwizycyjnej. Patrzę tu w kierunku naszego brata ubranego na biało. Dominikanów zawsze kochałem. Chcę powiedzieć, że jedynym papieżem, jakiego kanonizowano w XVI wieku, jest dominikanin, święty Pius V. Jedyny z papieży kanonizowanych z XVI-wiecznych papieży. Więc Pius V, jak wszyscy papieże tego czasu, XVI-XVII wiek, sam przewodniczył obradom inkwizycji rzymskiej. Inkwizycja rzymska nie jest inkwizycją średniowieczną. Proszę zostawić średniowiecze w spokoju, jak mówicie o inkwizycji rzymskiej.
Inkwizycja rzymska jest inkwizycją nowożytną. 1534 została powołana do życia. I kiedy ją powołano jako kongregację odrębną w Rzymie, to co było charakterystyczne, nie powoływano prefekta tej kongregacji. Co to oznaczało? Że prefektem jest papież, który oczywiście albo brał udział, albo nie brał, ale nawet jak nie brał, to miał swojego przedstawiciela. Zasadniczo on miał przewodniczyć posiedzeniom tej szczególnej kongregacji, jaką była kongregacja Inkwizycji Rzymskiej. No więc za czasów Piusa V Inkwizycja Rzymska wydała 40 wyroków śmierci na protestantów włoskich, rzymskich. I to jest największa liczba spalonych na stosie protestantów w XVI wieku w Rzymie. Ja do końca kiedyś napisałem takie zdanie w jednym ze swoich artykułów na ten temat, że Jezus Chrystus nie zostawia swojego Kościoła, ale dali Bóg nie odważyłbym się rozstrzygać, przez kogo w tym momencie Chrystus bardziej działał. Czy przez inkwizycję rzymską z papieżem, czy przez tych 40 męczenników protestanckich. To nie są rzeczy proste do refleksji teologicznej. W żaden sposób nie są proste. Bo co innego są fakty, nieraz dramatyczne, co innego są grzechy poszczególnych ludzi, nieraz straszne, ale co innego są rodzące się z tych grzechów, trzeba powiedzieć wprost, struktury grzeszne. To są zarówno instytucje, jak i struktury myślenia, które są bardzo trudne do przełamania. Tak? Więc ci, którzy kanonizowali Piusa V, nie widzieli nic złego w tym, że przewodniczył Inkwizycji Rzymskiej. To znaczy w ich systemie moralnym, tak, a nie inaczej ukształtowanych sumieniach, nic złego nie robił. Jeden z najbardziej znanych procesów inkwizycyjnych w średniowieczu, poprowadzony w takiej wiosce wysoko w Pirenejach francuskich, która się nazywa Monteilloux, prowadził ten proces miejscowy biskup, nazywał się Jacques Fournier i jak zaczął prowadzić ten proces, to aresztował całą wioskę, to znaczy 100 osób, 98 dokładnie. Wszyscy zostali aresztowani, z księdzem włącznie. Ksiądz też był oskarżony o herezję. Skończyło się 5 wyrokami śmierci. 5 ludzi zostało spalonych na stosie. Samo to już jest czymś strasznym. Ale straszniejsze jest co innego, że wiecie Państwo, my mamy dokładną dokumentację tego procesu. W ogóle jesteśmy z tego powodu szczęśliwi, bo możemy coś napisać o wiosce średniowiecznej. Nie ma dobrych źródeł o wsi średniowiecznej, bo kto się wsią zajmował? Ale inkwizytor się zajmował. I pytania są tak dokładne, szczegółowe, jaka jest cena domu, a tamto i tak dalej. Wszystko możecie z takiego życia codziennego wioski średniowiecznej, z tej dokumentacji wyczytać. Bezcenna dla historyków średniowiecza. Ale za tą bezcennością kryje się co? Mianowicie, że ten Jacques Fournier do tej dokumentacji był szczerze przywiązany. I ona z nim całe życie wędrowała, bo w oparciu o to, co zrobił, w oparciu o ten proces, on został potem wyżej przeniesiony na innego, lepszego biskupa, potem został kardynałem, a potem został papieżem. I dlatego mamy tę dokumentację zachowaną w watykańskim archiwum, bo to jest jeden z papieży. I ta procedura inkwizycyjna, przeprowadzona przez niego skutecznie, była motorem jego kościelnej kariery. Więc co innego, że dzieją się rzeczy straszne, niedopuszczalne, ale zupełnie co innego jest ten poziom wyżej. To znaczy, że w oparciu o to tworzy się pewna struktura działania, myślenia. I pokonać to, przełamać to, to jest niesłychanie trudne.
ostatnio wrócił ten temat, ale jak wrócił, to się nawet trochę uśmiechnąłem, bo wiecie Państwo, ja raz w życiu, już powinienem skończyć, raz w życiu jak stałem przed papieżem Janem Pawłem II, miałem trochę w portkach, muszę się przyznać. To znaczy nie wiedziałem do końca, jak zareaguje. I to był taki moment, kiedy mu zawiozłem 2 moje publikacje. To były wtedy moje 2 ostatnie publikacje. Jedna była o Janie Husie i tego się zupełnie nie bałem, bo akurat to Jan Paweł II wiele zrobił po temu, żeby o Husie w Kościele można było zacząć normalnie mówić. Ale druga była o strukturach grzechu w Kościele. Taki duży artykuł w Znaku. Do dzisiaj jest trudno teologom na gruncie katolickiej nauki społecznej mówić o strukturach grzechu w Kościele. Jak już ktoś się odważy, to z reguły mówi, że są struktury sprzyjające grzechowi. No ale Dalibóg nie wiem jak nazwać właśnie na przykład inkwizycję i indeks. Nie sądzę, że można te 2 zjawiska nazwać inaczej jak strukturami grzechu. I dlatego takie mówienie proste, że w Kościele zawsze można było być wolnym, no jest za proste, stanowczo. Są ludzie, których było stać na zapłacenie dużej ceny. Myślę, że dzięki tym ludziom i dzięki Duchowi Świętemu, który ich na tyle czynił mocnymi no i wiernymi Ewangelii, tak jak my odczytali, żyjemy dziś w takim, a nie innym Kościele. No takim przykładem, może niekoniecznie najbardziej drastycznym, jest Congar. Tak, człowiek, który przypłacił swoje pierwsze publikacje wygnaniem. Właściwie spędził życie w zamknięciu, nie w swojej własnej ojczyźnie, ale umarł jako kardynał. No, to znaczy, tak, ten człowiek się doczekał. I Kościół się z nim doczekał, co jest o wiele ważniejsze, że Kościół się z nim doczekał. Chciałbym zamknąć jakimś uczciwym wnioskiem. Wniosek jest taki, znaczy kiedy ksiądz Hocken zastanawiał się, jak w ogóle doszło do tej zmiany, że jednak z tych struktur Kościół został przez Ducha Świętego wyrwany. I z tych kilkunastu wieków od Konstantyna po Piusa IX, jak do tego doszło, że Kościół w końcu został wyzwolony od tej puszki Pandory, to widział odpowiedź w tym, że ten XIX wiek, tak trudny w zderzeniu z liberalizmem, był też w Kościele wiekiem niesłychanej aktywności misyjnej. Znaczy w XIX wieku chrześcijaństwo poszło na misję i kiedy chrześcijaństwo poszło na misję, że nie tylko katolickie chrześcijaństwo poszło na misję, wszystkie kościoły chrześcijańskie w XIX wieku były bardzo aktywne misyjnie. I te misje postawiły Kościołowi pytanie o właściwy jego kształt. I o to, co jest Ewangelią, a co jest naszą lepszą, czasami gorszą, formą jej zinstytucjonalizowania w Kościele. I te misje zmusiły Kościół do refleksji nad samym sobą. Więc widać, że tam, gdzie w Kościele dochodzi do rzeczywiście misyjnego działania, to sam Kościół staje się wolny i tę wolność ludziom oferuje. Natomiast niełatwo się i myślę, że niełatwo to jest za łagodne słowo. Dość trudno się żyje człowiekowi wolnemu w Kościele, jeśli Kościół pomiesza sobie porządki i sięgnie po środki, które jemu nie są właściwe. A to są środki takiej właśnie pozornego bezpieczeństwa, jakie gwarantuje Kościołowi władza doczesna.
albo zaoferowana wprost przez doczesną władzę, albo samemu przez Kościół zagarnięta. Jak Kościół chce tymi argumentami się posługiwać i pytanie, czemu służyć, to wtedy ludziom kochającym wolność i doświadczającymi tej wolności w spotkaniu z Chrystusem może być z Kościołem strasznie trudno. Z takim Kościołem. To tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo.